Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Omega-3 są zdecydowanie jedną z najbardziej takich rozpowszechnionych grup suplementów na rynku. Tak naprawdę są one promowane przez, bym powiedział, praktycznie wszystkich, bo są to bardzo często i dietetycy, są to lekarze, więc również ta mainstreamowa część służby zdrowia. Jeśli człowiek zastanowi się, czy jest tu coś podchwytliwego stricte, jeśli chodzi o badania, to bym powiedział nie. Jeśli zanurkujemy sobie w badania, to generalnie jest przytłaczająca liczba tych badań pokazuje, że omega-3 suplementacyjnie podawane mają rzeczywiście spektrum ciekawych i pozytywnych działań. Są one m.in. również polecane małym dzieciom. Natomiast jeśli popatrzysz na tytuł filmiku, no to ewidentnie istnieje jakiś rozdział między tym wstępem, między tym, co powiedziałem na początku, że większość badań pokazuje pozytywne efekty działania tych suplementów. I jeśli tak jest, to czemu w tytule pojawiła się ta toksyczna prozdrowotność? I o tym tak naprawdę będzie ten odcinek, bo wydaje mi się, że nie mówi o tym praktycznie nikt, a ja lubię nagrywać takie filmiki, które gdzieś tam, nazwijmy to, odkrywają nieznane tematy, nieznane horyzonty. Jak mięso to ryby to mięso i dlatego słowo dla sponsora tego odcinka, którym jak zawsze jest Mięsna Paczka. Jeśli jeszcze nie znasz, to Mięsna Paczka jest dostawcą mięsa z certyfikowanych ekologicznych polskich gospodarstw. Jak do znudzenia powtarzam, mięso jest hodowane po staremu, tak jak Bozia przekazała. Nie ma stosowanych żadnych boosterów wzrostu, nie ma stosowanych również potajemnie, pomijając już same ustawodawstwo. Nie są stosowane antybiotyki na żadnym etapie hodowli. To daje nam gwarancję po prostu, że mięso jest najwyższej możliwej jakości. Mięsna Paczka działa w szalenie prosty sposób i swoją drogą mają też ryby w swojej ofercie, m.in. dzikiego łososia. Działa w bardzo prosty sposób. Wchodzimy na stronę Mięsnej Paczki, wybieramy sobie już uprzednio skompletowaną paczkę, albo możemy sobie skompletować jakąś paczkę ze wszystkich produktów dostępnych w sklepie, które nam odpowiadają. Wybieramy, czyli to jest punkt drugi, gdzie taka paczka ma zostać dostarczona. I punkt trzeci, cieszymy się, że no właśnie, ląduje pod naszymi drzwiami w takt cichego pukania kuriera. Paczka jest sama świetnie zabezpieczona, tam jest warstwa izolacyjna, wszystko jest zmrożone suchym lodem, więc możemy sobie bezpośrednio przełożyć taką paczkę do zamrażarki i wyjąć, kiedy jest tylko ochota albo czas coś ugotować dobrego. Jeśli nie zamawiacie jeszcze w Mięsnej Paczce, to z kodem Bartosz10 jest 10% zniżki na pierwsze zamówienie. Ja jak zawsze polecam ze swojej strony i lecimy dalej. Cały kłopot będzie polegał na tym, cały ten ambaras, że moim zdaniem, proszę mnie poprawić, jeśli ktoś ma inne informacje, nie ma bardziej niestabilnego suplementu na całym rynku suplementów, jak właśnie kwasy omega-3. One są tak niesamowicie niestabilne, że może pojawiać się właśnie rozryw między tym, co widzimy w badaniach, a tym, czego będzie doświadczało wiele osób, które zaczyna suplementację takimi suplementami, takimi kwasami EPA i DHA. W badaniach często będziemy mieć do czynienia z tą fantastyczną sytuacją, że jakieś laboratorium, grupa naukowców dostaje po prostu pięknie zabezpieczoną, pięknie schłodzoną czy partię tych suplementów omega-3, która nie jest utleniona. No a w rzeczywistości ona się utlenia tak łatwo, że bardzo ciężko jest dostać jakąś partię, czy nawet oczywiście opakowanie suplementów omega-3, która nie jest mocno utleniona. I uwaga, jeśli ona jest mocno utleniona, to okazuje się, że nie dość, że nie ma korzyści prozdrowotnych, to będzie miało jeszcze działanie toksyczne. To właśnie będę demonstrować w tym odcinku, jak łatwo ulegają peroksydacji te kwasy EPA i DHA. Będę pokazywał różnego rodzaju badania, gdzie ściągano po prostu olbrzymie ilości tych suplementów spółek sklepowych, aptek w różnego rodzaju krajach i będę mówić, ile procentowo wszystkich tych suplementów było utlenionych. I utlenionych oczywiście w tym sensie, że te poziomy były toksyczne. No i dodatkowo wspomnę, chociaż mam nadzieję nagrać na ten temat osobny odcinek, dlaczego powszechnie używana miara TOTOX, jeśli chodzi o mierzenie właśnie całkowitego stopnia utlenienia tych suplementów, mówi nam bardzo mało. To znaczy może być TOTOX niski, a suplementy mogą być wciąż mocno utlenione i tak naprawdę nie będziemy o tym wiedzieć. No i na koniec, jak potencjalnie można poznać, czy rzeczywiście ten suplement omega-3, który ktoś suplementuje, czy on rzeczywiście działa, czy może zdarzyć się tak, że
no będziemy mieć efekt odwrotny od zamierzonego. Ja ze swojej strony na pewno mogę już powiedzieć tylko tyle, zważywszy na to, co wszystko będę demonstrować, co powiem. Praktycznie z zasady prawie nigdy nie zalecam pacjentom swoim jako dietetyk suplementów omega-3, bo uważam, że ryzyko jest większe niż potencjalne korzyści. Są dwie marki suplementów, o których będę wspominać. Podkreślę, nie jest to odcinek w żaden sposób sponsorowany. Są dwie marki, które rodzą jakąś nadzieję, że wystarczająco dobrze zabezpieczają swoje produkty, że jeśli już jak brać suplement omega-3, to z tych firm, ale to no właśnie, wszystko przed nami. Zacznijmy od dość podstawowej moim zdaniem informacji, a mianowicie jak produkowane są w ogóle te suplementy, tak? Jak uzyskujemy te oleje rybie. Oczywiście pomijając to, że jakby sam ten materiał, nazwijmy go wyjściowy, czyli rodzaje ryb, czyli jest, nie wiem, kryl i tak dalej, mogą się różnić, ale ogólnie procesy są zbliżone w zależności od producentów. I szczególnie ważne w tym opisie, którego zaraz udzielę, jest temperatura różnego rodzaju procesów, ponieważ jeszcze raz podkreślę, nie ma żadnych innych kwasów, które są tak niestabilne, jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe, jak kwasy omega-3. Opowiadałem na kanale między innymi w tym odcinku szczegółowo, jakie toksyczne różnego rodzaju produkty peroksydacji lipidów, jak to się ładnie nazywa, wytwarzają się. Na przykład, kiedy będziemy spożywać, czy będziemy podgrzewać oleje roślinne, popularne jak olej słonecznikowy, olej rzepakowy. Wiele z nich to są kancerogeny, są w stanie tworzyć adukty DNA, generalnie mogą przyczyniać się do procesu, mówiąc krótko, kancerogenezy. O ile sam kwas inolowy i tym podobne wynalazki powinny absolutnie przerażać większość osób, to trzeba pamiętać, że ogólnie stabilność różnego rodzaju tych kwasów tłuszczowych będzie zależeć przede wszystkim od ilości wiązań podwójnych, jeśli chodzi o wodór, czyli wodorowych wiązań podwójnych. Niestety los chciał, że o ile na przykład kwas inolowy ma zaledwie wiązania podwójne, mówię zaledwie, bo w porównaniu do EPA, który ma 5 wiązań podwójnych, czy DHA, który ma 6 wiązań podwójnych, to jest pikuś. Więc jeszcze raz, te niestety kwasy tłuszczowe omega-3 potrafią utleniać się błyskawicznie. Wszystko zaczyna się oczywiście od połowów, kiedy zbierzemy już sobie takie rybki, które zawierają duże ilości tych kwasów tłuszczowych właśnie omega-3. To następuje mrożenie, zazwyczaj jest, oczywiście ja mówię muszę podkreślić, o takim jakimś wzorcowym procesie, a jak to wygląda w rzeczywistości, to tak naprawdę wie tylko i wyłącznie producent, bo taka jest prawda. Jeszcze raz mówimy o suplementach, czyli nic nie jest praktycznie regulowane w żaden rygorystyczny sposób. To jesteśmy zdani tak naprawdę głównie na zaufanie i z tym, jak widać, mam największy kłopot. Jesteśmy już po połowie, takie rybki są mrożone gdzieś tam zazwyczaj do temperatury minus 20 stopni i najczęściej jakby to prawidłowo jest, że w ciągu 4 do 6 godzin one powinny zostać przetworzone. I na czym będzie polegało to przetworzenie? Na początku zaczynamy rozdrabniać po prostu tą całą masę rybną i podgrzewać ją, uwaga, do temperatury 85 do 95 stopni przez mniej więcej 15 do 30 minut. Następnie będziemy mieć proces wirowania, gdzie chcemy odseparować tą frakcję wodną, frakcję lipidową, czyli tłuszczową od frakcji białkowej. Następnie będzie następować ekstrakcja, dosyć często jest to ekstrakcja dwutlenkiem węgla w temperaturze około 35 do 45 stopni. Będziemy mieć destylację próżniową. Ona ma na celu pozbycie się różnego rodzaju metali ciężkich, wiecznych molekuł w stylu choćby PCB. I ta destylacja próżniowa odbywa się na szczęście 1-2 sekundy, najczęściej jest to bardzo, bardzo krótki proces, ale w temperaturze 150 do, uwaga, 180 stopni Celsjusza. I następnie z takich liczących się etapów, bo żeby było jasne, ja nie omawiam każdego z tych pojedynczych etapów, bo też nie każdy mnie interesuje. Interesują mnie tylko te etapy, gdzie jest, uwaga, podwyższona temperatura, bo oczywiście ma to na celu udowodnienie czegoś. Będziemy mieć również na samym końcu gdzieś etap estryfikacji, który odbywa się w temperaturze od 40 do 55 stopni Celsjusza i trwa, uwaga, parę godzin, i transestryfikacji, czyli przekształcania z powrotem tych kwasów już w trójglicerydy. Ten proces również odbywa się mniej więcej gdzieś w temperaturze 45 do 55 stopni Celsjusza. I jak widać, jest wiele momentów, które trwają długi czas, czasami godziny, gdzie te kwasy będą poddawane
nazwijmy to, mówiąc ogólnie, obróbce cieplnej, która potrafi przekraczać spokojnie 50 stopni Celsjusza. I jak zaraz zobaczycie, jest to bardzo, bardzo ważny element, jeśli chodzi o zrozumienie, dlaczego przynajmniej ja unikam suplementów omega-3. Jakie są temperatury utleniania kwasów omega-3? Co do zasady autooksydacja, czyli autoutlenianie się, czyli innymi słowy samoutlenianie się bez żadnego innego powodu niż to, że po prostu jest ciut wyższa temperatura, będzie następowało już w temperaturze 40 stopni Celsjusza. Oczywiście im wyższa temperatura, tym szybszy będzie stopień utleniania. Powyżej 60 stopni zaczyna dochodzić do naprawdę szybkiego utleniania. Oczywiście zawsze będziemy mieć różnego rodzaju, o tym będzie cały inny odcinek, będziemy mieć czynniki, które są w stanie znacząco przyspieszyć albo, uwaga, hamować ten proces. Czynnikiem, który jest w stanie hamować jak najbardziej ten proces, będą antyoksydanty. Tak? Jeśli będziemy mieć antyoksydanty, najczęściej to są tokoferole, czyli po prostu witamina E. Jeśli zwróci się uwagę na takie suplementy, na to, co one zawierają, one są w stanie hamować ten proces. Oczywiście nie powstrzymać, po prostu on będzie odbywał się wolniej. Ale uwaga! Są też oczywiście różnego rodzaju czynniki, tak jak mówiłem, które będą w stanie znacząco przyspieszyć ten proces i ten proces niestety może odbywać się już w temperaturze 25 do 30 stopni Celsjusza, na przykład w obecności niezwiązanych jonów żelaza, niezwiązanych jonów miedzi. Innymi słowy, można po prostu spożyć takie oleje i będzie dochodziło w odpowiednich niekorzystnych warunkach do właśnie takiej bardzo szybkiej peroksydacji tych kwasów już w organizmie. Tutaj taka prosta demonstracja, jeśli chodzi o wykresy, jak właśnie ten kwas tłuszczowy EPA, czyli eikozapentyanowy, bo właśnie ma 5 wiązań podwójnych, notabene jakby uwzględniają to nawet w nazwie tego kwasu. Widać, że mniej więcej już w temperaturze, żeby było jasne, to jest podane w stopniach Kelwina, stopnie Celsjusza to są stopnie Kelwina minus 273,15, więc dla uproszczenia oczywiście możemy po prostu odliczyć 273. Więc widać, że po prostu na wykresie, że ten proces utleniania się znacząco już przyspiesza w temperaturze 57 stopni. To jest to, co mówiłem, że gdzieś tam właśnie w okolicy 60 stopni już następuje naprawdę szybkie utlenianie, natomiast utlenianie wolne będzie już występować w temperaturze choćby powyżej 40 stopni. I tutaj nawet jeśli ktoś chce korzystać po prostu dalej z tych suplementów, jest niesamowicie ważne ostrzeżenie. Zwróćcie uwagę, jest w stanie utleniać się już w temperaturze 40 stopni. Jeśli będziemy mieć czynniki, takie jak między innymi powietrze, kontakt ze światłem, ta peroksydacja będzie często następować w jeszcze niższej temperaturze. Absolutnie trzeba trzymać to w lodówce. Ile razy widziałem, że ktoś po prostu trzyma te gdzieś jakieś kapsułki, tabletki czy cokolwiek innego z tymi suplementami gdzieś na wierzchu, na ladzie i tak dalej. Absolutnie zawsze trzymamy to w lodówce i to jest jedyny słuszny sposób przechowywania ich. Tak? Szczególnie można sobie nawet popuścić wodze w operacji, w fantazji i wyobrazić sobie ciepłe lato. Wprawdzie to nie jest zdecydowanie te lato, ale jeśli mamy na przykład ciepłe lato i mamy tą temperaturę 35-40 stopni i po prostu ta nasza paczuszka suplementów omega-3, ona gdzieś sobie siedzi tam na ladzie, przecież jaka tam musi być masakra. Coś takiego, jeśli nie było w lodówce, gdzieś tam było na wierzchu, słoneczko na to poświeciło, gdzieś tam przygrzało, czy jest jeszcze w kuchni, bo oczywiście często te suplementy gdzieś są tam w szafeczce, na przykład w kuchni trzymane, wyrzuci to absolutnie do kosza. Z miejsca wyrzuci to do kosza. Okej, przejdźmy do TOTOX. TOTOX, czyli Total Oxidation, czyli marker, który pokazuje, i uważam, że jest to niesamowicie zwodnicza nazwa, pełny stopień utlenienia danego produktu. I TOTOX jest oczywiście używany powszechnie w stosunku do różnego rodzaju suplementów omega-3. TOTOX powinien wynosić mniej niż 25, tak? I wtedy ten suplement jest akceptowalny albo jest dobry. I oczywiście im niższa wartość, tym lepszy będzie suplement. Trzeba już na starcie zwrócić uwagę, że nie ma suplementów nieutlenionych, choć trochę. Właśnie z tego powodu, o którym już mówiłem, czyli jeśli spojrzymy sobie na proces ekstrakcji, szczególnie oczywiście jeśli chodzi o taką masówkę produkcyjną, nie ma absolutnie bata na Mariole, mówiąc kolokwialnie, żeby te suplementy nie były w jakiś sposób utlenione. Oczywiście, jeśli one są tylko trochę utlenione, wciąż będą miały te swoje pozytywne działania. Natomiast
Tak jak mówiłem, TOTOX jest niesamowicie zwodniczy. Równanie, jeśli chodzi o TOTOX, czyli jeszcze raz całkowity stopień utlenienia, będzie pokazywało, że to jest 2 razy PV plus AV. I teraz PV to jest wartość nadtlenków. Bodajże opowiadałem w tym odcinku, jak wygląda ten proces peroksydacji lipidów, szczególnie jeśli chodzi o bieronie nasycone kwasy tłuszczowe. I tam opisywałem, że jednym z takich pierwszych kroków tego procesu peroksydacji bieronie nasyconych kwasów tłuszczowych będzie tworzenie nadtlenków lipidów. I właśnie to nam pokazuje PV, czyli TOTOX to jest 2 razy PV, czyli wartość właśnie nadtlenków plus AV, czyli tak zwana wartość anizydynowa. PV mówi nam, jaka jest ilość tych pierwotnych po prostu produktów utleniania lipidów, a AV nam mówi, jaka jest wtórna, czyli taka drugorzędowa ilość tych produktów. No i jak już wiesz, to wszystko dużo łatwiej jest wytłumaczyć, dlaczego TOTOX jest taki zwodniczy. Jak mówiłem, nie jest to, wbrew pozorom, absolutnie marker, który pokazuje całkowity stopień utleniania tych produktów. Wręcz przeciwnie, on pokazuje po prostu część utleniania, czyli tak naprawdę nie pokazuje nam specjalnie dużo, mimo że bym powiedział, bardziej marketingowo przekonano nas, że to jest marker, który mówi nam absolutnie wszystko o jakości danego produktu. Aby wykryć TOTOX, stosowane są najczęściej 2 metody, ISO i AUX. Mamy w tym TOTOXie te wartości PV i AV. One pokazują tylko częściowo różnego rodzaju właśnie produkty peroksydacji lipidów. Tych przykładów jest naprawdę dużo. Ja ograniczę się tylko do parów, które nie są uwzględniane przez TOTOX. Bo żeby one były, zanim do tego dojdę, żeby one były uwzględnione, trzeba by stosować bardzo drogą i czasochłonną metodę, czyli chromatografię gazową ze spektrometrią mas. Nikt nie będzie tego stosować, tak, nawet jeśli chodzi o, jeśli kogoś tak jak mnie interesują różnego rodzaju badania dotyczące lipidów, to nawet tam bardzo, bardzo rzadko stosowana jest właśnie chromatografia gazowa. To naprawdę nie jest powszechnie używana metoda, mimo że tak naprawdę jest najbardziej specyficzna. Na przykład jeden z najbardziej toksycznych aldehydów, malondialdehyd, będzie tylko częściowo wykrywany przez tą wartość AV. Będziemy mieć takie markery jak F3-izoprostany, neuroprostany, 4-hehe, jak to najczęściej nazywam, czyli 4-hydroksy-2 heptenan, jeśli mnie pamięć nie myli. To jest, żeby było jasne, zaledwie wycinek różnego rodzaju toksycznych produktów peroksydacji lipidów, których nie uwzględnia TOTOX. I jest jeszcze, uważam, dosyć tragicznie śmieszna rzecz. Może być tak, że TOTOX jest niski tylko dlatego, że po prostu te produkty pierwotnej i wtórnej peroksydacji lipidów zostały przekształcone dalej, właśnie między innymi w te toksyczne produkty peroksydacji, o których wspominałem, albo inne. Innymi słowy, jeśli ktoś Cię przekonał, czy przekonuje, że TOTOX to jest absolutnie cała prawda, jeśli TOTOX jest niski, to jest absolutnie pewna sprawa, że taki suplement pomaga, to niestety nie jest to absolutnie prawda. Mamy nawet badania i na ludziach, i na modelach zwierzęcych, które pokazują, że spożywanie olejów właśnie takich morskich, olejów rybich będzie prowadziło do zwiększonego wykrywania stężenia melondialdehydu. I właśnie w jednym z tych badań, ja pamiętam, że to badanie już czytałem, nie wiem, dobre 5 lat temu, w tym pierwszy raz widziałem tą wzmiankę, o której teraz powiem, sorry za przydługi wstęp, że najgorsze jest to, i to się tyczy absolutnie każdego rodzaju toksyn, jest niesamowicie ciężko zbadać, jak toksyczny jest wpływ niskich dawek różnego rodzaju toksyn poprzez długi okres spożycia. No, czyli bardzo często oczywiście, nie wiem, łatwo jest zwiększyć 5, czy 10, czy 100-krotnie stężenie jakiegoś związku, jakiejś substancji aktywnej, podać, czy to właśnie jakimś rodzajowi zwierzaczka, czy ludziom w laboratorium powiedzieć, widzimy te zmiany. Ale na czym polega główny kłopot? Główny kłopot polega na tym, co jeśli mamy trucie się lekko toksycznym poziomem danego kancerogenu, który będzie występować przez 5, 10, 15 czy 20 lat. Jak możemy to potencjalnie pokazać w badaniach? Jest to niesamowicie ciężkie. Tym samym, to jest oczywiście kwestia wyboru, dowolnej osoby, również Twojego wyboru. Dla mnie, jeśli jest aż takie ryzyko potencjalnie spożywania tych suplementów omega-3, to ja nie chcę się w to bawić. Ja nie widzę absolutnie żadnego sensu. Oczywiście, żeby było jasne, cały czas mówię o swojej opinii. Jeśli ktoś z Was jest przekonany absolutnie o niesamowitych benefitach spożywania olejów omega-3, ja nie mam z tym żadnego kłopotu. Co natomiast mówią badania dotyczące właśnie badania stopnia utlenienia suplementów omega-3, takich
prawdziwych suplementów, to znaczy nie wysłanych po prostu przez producenta do laboratorium, do grupy naukowców, gdzie to jest wszystko po prostu pięknie schłodzone w idealnych warunkach, produkowane nawet. Tylko chodzi o takie, które gdzieś ściągają po prostu z półek, czy to w aptekach, czy w drogeriach. No i te efekty były, absolutnie przerażające moim zdaniem. Badanie było na przykład w 2015 roku przeprowadzone w Kanadzie, ściągnięto z półek oczywiście, czyli przebadano 171 suplementów 49 różnych firm. Jeśli chodzi o dowolną z tych wartości, czyli właśnie PV albo AV, o których mówiłem wcześniej, u 50% suplementów któraś z tych wartości była przekroczona. Jeśli chodzi o całkowitą wartość TOTOX, to 39% wszystkich suplementów miało przekroczoną wartość. Przy tym TOTOX ma zwyczajnie wynosić mniej niż 25. Innymi słowy, jest to, szczerze mówiąc, absolutnie przerażające i przypominam, ponownie, mówimy tylko i wyłącznie o TOTOXie. Inne te produkty peroksydacji lipidów, które są toksyczne, podobnie również tam były i były w olbrzymiej ilości, tylko jeszcze raz, jeśli oni mieliby robić chromatografię gazową, to spektrometrium mass to by badanie kosztowało tyle, że głowa mała. Z kolei w badaniu z nowej Zelandii z 2015 roku sprawdzono 36 suplementów i 83% z tych wszystkich suplementów miało przekroczoną tą wartość nadtlenków, czyli PV. 25% przekraczało wartość anizydynową, czyli przede wszystkim, stężenie różnego rodzaju aldehydów. Podkreślę ponownie, nie wszystkich. 50% z wszystkich, czyli 18 na 36 suplementów miało przekroczony TOTOX. Czy to jest rzeźnia? No, jest rzeźnia. Ja lubię sobie, jak staram się o tym głębiej myśleć, tak? Okej, to jest Nowa Zelandia. Było, nie było, jest tam ciepło niewykluczone, że dlatego to było utlenione i staram się jakoś to racjonalizować, ale z drugiej strony, w Kanadzie, tak? W Kanadzie, gdzie przebadano wielokrotnie więcej suplementów, mieliśmy ten stopień ogólnie utlenienia suplementów na poziomie 80% ponad. No to raczej nie jest to kwestia po prostu temperatury, chociaż oczywiście wiadomo, że to będzie dalej szkodzić, będzie przyspieszać ten proces peroksydacji, ale to raczej chodzi o niestabilność tych suplementów. W kolejnym badaniu ze Stanów Zjednoczonych pokazywano, że 27% wszystkich suplementów omega-3 miało ponad dwukrotnie podwyższoną wartość właśnie nadtlenkową. Badanie gdzieś z południowej Afryki pokazywało, że 80% również ponad suplementów była utleniona. Jeszcze mógłbym parę badań podać, ale szczerze mówiąc, I rest my case tutaj. Wydaje mi się, że to, co miałem pokazać, pokazałem. Czytam od lat niesamowitą ilość tych badań, tydzień w tydzień, dzień w dzień, rok w rok. Nie widziałem nigdy suplementu, który jest bardziej niestabilny niż suplementy omega-3. Oczywiście przez te lata podało wiele argumentów, jak miałem różnego rodzaju dyskusje, czy to z lekarzami, znajomymi dietetykami itd. Bartek, a co na przykład i tutaj padały argumenty. No właśnie, jeden z tych to jest co na przykład przecież mamy stronę, badamy suplementy i oni tam badają różnego rodzaju suplementy omega-3. No to moja odpowiedź jest taka, wciąż mnie to absolutnie nie przekonuje, bo znowu TOTOX po prostu nie jest dobrym markerem tego, czy ten produkt jest utleniony, czy nie. Po drugie, ja bardzo chcę wierzyć, że rzeczywiście to są suplementy, które zostały losowo ściągnięte z półek sklepowych, ale jednocześnie nie bardzo wierzę. Ale nawet idąc dalej, jeśli ktoś spojrzał na tą stronę, to pewnie zauważył, że jest podawany tam ogólnie TOTOX. Natomiast, żeby zobaczyć te wartości, o których mówiłem, AV i PV, trzeba wejść tak naprawdę w stricte dokumentację i niektóre te wartości albo są graniczne, albo są przekraczone, jeśli chodzi między innymi o wartość nadtlenkową, czyli PV. Czyli generalnie takie suplementy powinny na tej stronie być już oflagowane, moim zdaniem, na czerwono. Że to nie jest to, że TOTOX jest niższy, ale wartość nadtlenkowa jest przetłoczona, to znaczy, że to jest olej, który jest utleniony i nie powinien być oznaczany jako bezpieczny, zielony, tak, można go kupić. To jest absolutne nieporozumienie. Argument, który uważam, że jest obusieczny potencjalnie, to znaczy te suplementy, co mi powie, jeśli ktoś ściągnął suplement, który może być toksyczny za każdym razem i przetestował go jeden raz. Tak? Co ja wiem o tym, jaka będzie następna partia? Co ja wiem o tym, jaka będzie piąta partia? I oczywiście, jak mówię, jest to poniekąd obusieczny argument, jak tak o tym myślałem, bo
co jeśli były 3 toksyczne, może 4. czy 5. nie będzie toksyczny, ale jednocześnie czemu w ogóle miałbym ryzykować spożywając suplement, który może być toksyczny? To mnie absolutnie nie przekonuje. Niektóre osoby wpadają z kolei na pomysł, że co jeśli rozkroję sobie taką kapsułkę z tym olejem i pomochem, tak? Czy zobaczę, no bo przecież ten zjełczały zapach jest tak charakterystyczny, że nie da się tego przejść obojętnie. No niestety kiedyś stosowano na przykład różnego rodzaju aromaty, żeby zapić. Kurde, chleb na myśli, żeby zabić ten zjełczały zapach, ale swoją drogą też już w miarę standardem jest poddawanie tych olejów procesowi deodoryzacji, czyli tak naprawdę odzapachowywania, to znaczy pozbywanie się tego rybiego zapachu. Tym samym bardzo często po prostu nie będziemy w stanie po zapachu stwierdzić, czy taki olej jest już utleniony, czy jest zjełczały, czy nie. Nawet w różnego rodzaju badaniach uwzględniano inne potencjalnie czynniki, które mogą pomóc określić, czy taki olej jest utleniony, czy nie, i okazuje się, że nie ma praktycznie żadnych. Jeśli ktoś będzie patrzeć na datę spożycia, co mogłoby logicznie pokazywać, no tak, jeśli data spożycia jest na przykład dłuższa, to znaczy, że taki olej może jest świeży i to będzie wskazywało na to, że jest mniej utleniony. Nie, okazuje się, że nie. Sprawdzano, czy cena jest wystarczająco dobrym wyznacznikiem. Okazuje się, że też niestety nie jest. Jesteśmy poniekąd skazani na łaskę i niełaskę, czy że tak, na zaufanie w pełni danemu producentowi. A niestety dobrze wiemy, że jeśli chodzi o pieniądze, zapach pieniędzy, który nie podlega deodoryzacji u producentów, że są w stanie często ciąć po prostu koszty, wyprodukować po prostu jak najtaniej, byle jak, różnego rodzaju suplementy, żeby zarobić swoje, nie bacząc na to, że tak naprawdę robi się, szczególnie jeśli chodzi o suplementy omega-3, krzywdę potencjalnym konsumentom. No, ale na początku odcinka obiecałem dużo rzeczy i postaram się, no właśnie, dostarczyć tą wartość, nazwijmy. Mówiłem, że jest potencjalnie sposób, żeby stwierdzić, czy suplementy takie omega-3 są dobre, czy nie. I jeden wskaźnik, moim zdaniem, tylko trzeba mieć zacięcie naukowe, wydaje mi się dosyć dobre, żeby go wykorzystać, to jest zrobienie lipidogramu. Generalnie suplementy omega-3 są oficjalnie zatwierdzone, choćby gdzieś tam między słynne agencje FDA w Stanach Zjednoczonych, do obniżania poziomu triglicerydów. Jeśli spojrzymy sobie na badania właśnie, gdzie sprawdzają, jak utlenione kwasy tłuszczowe będą działać na lipidogram, okazuje się, że nieutlenione zrobią to, co mają robić, czyli obniżą na przykład poziom lipoproteiny LDL, obniżą poziom triglicerydów. Natomiast uwaga, nie, bo w tym badaniu właśnie, o którym mówię, badano też wpływ spożycia utlenionego takiego oleju. Okazuje się, że lipidogram będzie wyglądał zgoła inaczej, jeśli będziemy spożywać utlenione oleje, bo wtedy będziemy mieć i podwyższenie triglicerydów potencjalnie, i podwyższenie stężenia cholesterolu. Czyli sobie będziemy mieć między innymi z punktu widzenia tego, co wiele osób chce osiągnąć, jeśli chodzi o zdrowie układu sercowo-naczyniowego, zmiany niekorzystne. Natomiast tak jak mówiłem, jest to podejście do osób z zacięciem naukowym, no bo musisz kontrolować całe mnóstwo zmiennych, tak? Musisz potencjalnie wiedzieć, co będzie wpływało na poziom triglicerydów, tak? Żeby nie było tak, że nagle no właśnie, robisz wiele rzeczy i potem badając lipidogram jako linię bazową i na przykład po 4 tygodniach brania takiego suplementu, wydaje ci się, że to jest kwestia suplementu, a może się okazać, że po prostu zwiększyłeś ilość ruchów w międzyczasie, co wpłynęło na taki lipidogram. Natomiast drugi sposób jest, żeby było jasne, też nie idealny, ale bazuje po prostu na samopoczuciu. Już widziałem pod paroma filmikami opinie osób, że po wzięciu, gdzieś tam się kiedyś na przykład w jakimś wywiadzie negatywnie wypowiadałem na ten temat, to niektóre osoby mówiły, że tak, ja wiem, ja też tak miałem. Po właśnie spożyciu suplementu z omega-3 czułam się źle, a niektóre osoby na odwrót, tak? Czułem się bardzo dobrze. No i właśnie, to jest potencjalnie też jeden z takich, nazwijmy to, markerów, tak? Czyli jeśli zaczynasz suplementację i czujesz zmianę na lepsze, jest to potencjalnie, tylko i wyłącznie potencjalnie właśnie benefit z brania tego suplementu. Jeśli czujesz się gorzej, to akurat tutaj nie ma jakiegoś dużego czy, po prostu odłóż absolutnie z miejsca taki suplement. Jeśli czujesz się lepiej, no bardzo często może być tak, że oczywiście może być to też efekt placebo, no ale tak samo, no jeśli ktoś może obejrzał odcinek i zacznie suplementację i poczuje się źle, to może być efekt nocebo, tak? Także cały czas
no jak to w różnego rodzaju eksperymentach naukowych, tak, bo te, przypominam, eksperymenty, których dokonujecie sami na siebie, to są najważniejsze możliwe eksperymenty naukowe. No, czy się lepiej po czymś czujesz, czy gorzej, czy masz zmiany jakiegoś markera na lepsze czy gorsze. Natomiast właśnie badanie ipidogramu, podsumowując, i sprawdzanie tego samopoczucia, to są takie, powiedział, dwa całkiem fajne markery, które będą pokazywać właśnie, czy taki suplement potencjalnie działa, czy nie. Jeśli chodzi o te obiecane dwa suplementy, które powiedziałem, że one są ewentualnie obiecujące, będą umieszczone jako bonusowa ciekawostka w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Dzięki serdecznie jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Dajcie mi znać, no właśnie, co o tym wszystkim myślicie? Jakie są wasze doświadczenia, jeśli chodzi o branie suplementów omega-3? Zawsze z olbrzymią przyjemnością i chęcią czytam właśnie te opinie, bo tak jak mówię, nieważne ile ja będę rzucał badań, jakichś snuł hipotez, teorii, opisywał mechanizmów, nic nie zastąpi tak naprawdę no właśnie tej odrobiny ludzkiego dotyku, tak? Czyli opisania właśnie własnych doświadczeń. Polecam jak zawsze moje flagowe kursy, czyli Vocabulary Labs, laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków, czy to ugrofińskie, azjatyckie, germańskie, co sobie kto zażyczy, ponieważ jest to system w pełni uniwersalny, a wszystko po to oczywiście, żeby przestać wydawać non-stop pieniądze na różnego rodzaju korepetycje, szkoły językowe, podręczniki i tym podobne, często nie w pełni, nazwijmy to, użyteczne i produktywne metody. Polecam również kurs Expert Incubator, czyli po polsku kuźnia ekspertów, gdzie z kolei pokazuję, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, jak tworzyć zrozumienie różnego rodzaju skomplikowanych tematów, jak wdrażać suche informacje w praktykę. Idealne dla studentów, maturzystów, jeśli ktoś chciałby świetnie zdać, no właśnie, egzaminy i chciałby zdać świetnie maturę. Chyba odkąd zacząłem o tym mówić, zauważyłem, że właśnie jest więcej młodych osób, czego bardzo im zazdroszczę, które biorą się za przygotowania często nawet z rocznym wyprzedzeniem do takiego rodzaju egzaminów. Absolutnie niesamowite. Kurs również jest świetny dla osób, które chcą zmienić swoją pracę, ale nie mają na obecną chwilę umiejętności, aby dokonać tego skoku zawodowego. Dzięki kursowi można sobie stworzyć plan nauki i oczywiście przyswoić wszystkie te informacje. Kurs jest również idealny dla osób takich jak ja, czyli osób, które chcą więcej zapamiętywać, wiedzieć z tego wszystkiego, co czytają, słuchają, żeby nie mieć tego uczucia paskudnego, zmarnowanego czasu. No i na koniec dla osób, które już kochają swoją pracę, już mają świetną pracę, ale chciałyby dostać podwyżkę, chciałyby dostać awans, a do tego trzeba, no właśnie, zdać choćby jakiś certyfikat, egzamin, zdobyć dodatkowe kwalifikacje. I na końcu kurs o jeden włos za daleko, gdzie z kolei pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań i u panów, jak diagnozować i powstrzymywać m.in. telogenowe wypadanie włosów, również u obu płci. No i dodatkowo jak walczyć z różnego rodzaju uporczywymi chorobami skóry głowy, takimi jak choćby upierdliwy łupież. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Również pod tym komentarzem będą badania naukowe, na które się powoływałem w tym odcinku oraz te polecane 2 suplementy, które uważam, że jeśli miałbym już ryzykować, to z nimi odbywać te eksperymenty omega-3, nazwijmy to. W opisie oczywiście linki do wszystkich tych moich kursów, ale również link do mojego newslettera, jak się go kliknie, wyskakuje nam okienko, można prowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłamy różnego rodzaju artykuły powiązane z częścią tych rzeczy, którymi się zajmuję, czyli nauczanie języków obcych, poprawa pamięci, poprawa produktywności między innymi oraz sporadycznie jak analizować badania naukowe. Jeśli spodobały Ci się wszystkie informacje, o których mówiłem w tym filmiku, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych elektronicznych fiszek i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patroni mogą ściągnąć fiszki do tego odcinka i ponad 130 poprzednich odcinków z YouTube'a. Również dla patronów jest osobne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania, jeśli ktoś ma, no właśnie, jakieś ciekawe, palące pytania, chciałbym mieć pewność, że uzyska odpowiedź na nie. I dodatkowo również dla patronów jest dostępna sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam, no właśnie, jakieś tam najciekawsze badanie, które mi wpadło w łapki, które chcę omówić często z odniesieniem do jeszcze innych badań naukowych. Dzięki jak zawsze za towarzyszenie mi podczas tego odcinku i do usłyszenia w następnym.